Dzień dobry, Huen. Pragnę przypomnieć, że za 30 sekund prowadzisz odcinek MC. Okej, wyświetlisz mi scenariusz i materiały źródłowe? Oczywiście, oto one. Przeanalizowałem 1724 artykułów naukowych. Wiesz co, wszystko wygląda bardzo dobrze, ale mógłbyś dodać mi ten jeden mały fakt tutaj? Oczywiście, tak lepiej? Zdecydowanie. Wgraj mi proszę do pamięci. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że świat, który znasz, za niedługo zmieni się nie do poznania? Świat, w którym nie będzie robotników, kierowców, bibliotekarzy, adwokatów, lekarzy, księgowych, sekretarek, dziennikarzy, żołnierzy, kucharzy, kelnerów, architektów, menadżerów, sklepikarzy, nauczycieli i wielu, wielu innych zawodów. Jeśli nie, to najwyższy czas byś to zrobił, bo proces ten już dawno się rozpoczął. Martin Ford w książce Świt robotów po kolei wymienia zawody, które zanikną podczas trwającej rewolucji informatycznej. Obecnie powstają roboty i boty, które wykonują swoje zadania porównywalnie dobrze jak ludzie lub nawet lepiej w większości znanych nam branż. A co jeszcze ważniejsze, wykonują je taniej i nieprzerwanie. Niech za przykład posłuży historia użytkownika serwisu Reddit o pseudonimie CSNL. Dział, w którym pracował, miał za zadanie wprowadzać dane do systemu, sprawdzać je i tym podobne. Użytkownik CSNL napisał program, który całkowicie zautomatyzował jego pracę. Współpracownicy wprowadzali od 60 do 100 transakcji dziennie z 90% dokładnością, a program wprowadzał aż 1000 transakcji dziennie z ponad 99% dokładnością. Obecnie wielu przedsiębiorców, także w Polsce, zamiast zatrudniać księgowych, nabywa programy komputerowe, które w dużej mierze prowadzą za nich rachunkowość firmy. A od tego roku kancelarie adwokackie w Stanach Zjednoczonych zaczęły zatrudniać ROS. Jest to zaawansowany bot wykorzystujący sztuczną inteligencję, który pomaga w wykonywaniu najtrudniejszej pracy prawnej, czyli w dokonywaniu researchu. Kolejną branżą, w której programy mogą wykonywać świetnie swoje prace, jest medycyna. Watson firmy IBM już obecnie jest stosowany, ale na małą skalę. W przyszłości prawdopodobnie zrewolucjonizuje medycynę. Będzie analizował całą historię choroby pacjenta i jego rodziny z wielu lat, porównywał jej przebieg z przebiegiem tego schorzenia u innych pacjentów, korzystał z najnowszych odkryć medycznych w celu znalezienia jak najlepszej metody leczenia i odpowiednich lekarstw. Będzie potrafił dobrać tak leki, aby nie kolidowały z innymi medykamentami przyjmowanymi przez pacjenta, ponieważ będzie wiedział, jakie substancje ze sobą reagują, tworząc niepożądane skutki. Taka ogromna ilość danych do przeanalizowania przez lekarza, człowieka, byłaby niemożliwa. I taka mała ciekawostka. Watson wziął udział w amerykańskim odpowiedniku teleturnieju Wabank i wygrał z jego najlepszymi uczestnikami, nie mając dostępu do internetu. Gerda tries to rescue Kay from this Hans Christian Andersen title royal. Watson. What is the Snow Queen? Snow Queen. Nicely done. Go ahead. Ale to nie wszystko. Obecnie boty piszą samodzielnie już nie tylko proste informacje prasowe, ale nawet książki. W tym roku do japońskiej prestiżowej nagrody literackiej imienia Shinichigo Hoshi została nominowana książka, której współautorem był program komputerowy dysponujący sztuczną inteligencją. Co jeszcze ciekawsze, opowiadam historię komputera pisarza. Nie możemy Wam pokazać całej książki, ale za to już w tym momencie doświadczacie pracy twórczej, która została stworzona przez komputer. Muzyka, którą słyszycie, została skomponowana przez Melomix 109. Wykorzystuje on algorytmy genetyczne do tworzenia muzyki bez udziału ludzi. Wiele osób było zaniepokojonych, ale niewiele było zdziwionych, gdy w latach 60. XX wieku prace wykonywane przez robotników w amerykańskich fabrykach zaczęły być zastępowane przez maszyny. Krok ten sprawił, że miliony ludzi wykonujących prace fizyczne zaczęło tracić pracę, co zachwiało gospodarką. For every vacant job, there are more than 40 applicants. Obecnie nie ma już ograniczeń technicznych, które sprawiłyby, że większość umysłowych prac nie mogłaby zostać wykonywana przez boty wykorzystujące sztuczną inteligencję. Gee, this is exciting. And those automatic machines are just, well, really futuramic. Ten stan rzeczy w dłuższej perspektywie czasu sprawi, że wiele osób straci pracę, ale zanim to nastąpi, możemy się spodziewać etapu gorszego traktowania pracowników, płacenia im niższych stawek i zachwiania pewności zatrudnienia. Już teraz wielu ludzi na całym świecie tego doświadcza na co dzień. Ten stan dotyczy prawie wszystkich branż, oprócz jednej
programistów. Komputeryzacji ulega coraz więcej dziedzin naszego życia, a nowe sprzęty wymagają oprogramowania. Już teraz możemy zakupić inteligentne telewizory, pralki, lodówki, lampy, a na naszych smartfonach możemy wybierać spośród ogromnej liczby aplikacji, które ulepszają nasze telefony o nowe funkcje. Zatem programiści mieli się zawsze dobrze, ale teraz mają się jeszcze lepiej. Mimo tego, że jest ich coraz więcej, to zapotrzebowanie na ich usługi ciągle rośnie. W lipcu szacowano, że na polskim rynku było 50 000 nieobsadzonych wakatów dla doświadczonych programistów. Firmy, żeby zatrzymać pracowników, oferują im nie tylko coraz wyższe wynagrodzenie, ale też coraz więcej niezwykłych benefitów. Nie mówimy tylko o wypasionych biurach, o luźnych godzinach pracy, prywatnej opiece zdrowotnej i darmowej stołówce, ale o pralni ubrań, miejscach dopasowanych do pasji pracowników, czy na przykład o locie szybowcem z mistrzem świata w tej dyscyplinie. Aby lepiej zrozumieć to, co się obecnie dzieje, spójrzmy na historię naszej cywilizacji. Kiedy pojawiło się pismo, osoby dysponujące umiejętnością pisania i czytania zazwyczaj mogły zająć wyższą pozycję społeczną. Po pewnym czasie coraz więcej osób miało styczność ze słowem pisanym i w końcu nauka jego posługiwania się stała się nieodłączną umiejętnością, którą każdy musiał posiąść. Jeszcze 6 wieków temu Polską mógł władać człowiek, który nie potrafił ani pisać, ani czytać. I nie mówi się zazwyczaj głośno o tym na lekcjach historii, ale Władysław Jagiełło był niepiśmienny. Dzisiaj ciężko jest sobie wyobrazić człowieka, który mógłby funkcjonować w społeczeństwie i nie miał tych umiejętności. Z programowaniem najprawdopodobniej będzie podobnie, ale zmiany nadejdą znacznie szybciej. Nie tylko nastąpi gwałtowny przyrost osób posiadających tę umiejętność i stopień, w jaki wpłynie ona na świat, ale także znacznie szybciej pogorszy się sytuacja osób, które programować nie potrafią. Czy powinniśmy się tego obawiać? Z jednej strony strach przed gwałtownie zmieniającym się światem jest czymś zupełnie naturalnym. Zagrożenie w rewolucji informatycznej widzieli m.in. John Kennedy, Kurt Vonnegut, Mahatma Gandhi i Stanisław Lem. Z drugiej strony mamy podstawę przypuszczać, że w odległej przeszłości wielcy również obawiali się wpływu pisma na otaczającą ich rzeczywistość. Z dialogu Fajdra z Platona wiemy, że wielką ostrożność posługiwania się nim zalecał nawet Sokrates. Pismo bowiem u uczących się sprawi w duszach zapomnienie z braku ćwiczenia pamięci, a zatem nie na pamięć, jeno na przypominanie odkryłeś lekarstwo. Nawet gdyby rynek pracy zmienił się drastycznie i w przyszłości nie potrzebowalibyśmy programistów, to ucząc się programowania nabywamy umiejętności, które są ogólnie przydatne w życiu. Nauka programowania to tak naprawdę nauka logicznego działania, uporządkowanego myślenia, nakierowania rozumowania na analityczne tory, nauka kreatywności, rozwiązywania problemów, organizowania czasu pracy i współpracy. Na koniec ciekawostka. Chociaż obecnie w branży programistycznej przeważają mężczyźni, to za pierwszego programistę uważa się kobietę, XIX-wieczną matematyczkę Ada Lovelace. W jej pracach można znaleźć pierwszy znany algorytm napisany w celu wykonania na maszynie. W następnym odcinku wyjaśnimy, na czym polega istota programowania i pokażemy, jak Wy możecie rozpocząć swoją przygodę z kodowaniem. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Patronami odcinka są Fundusze Europejskie, Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska. Pisze, liczy, rysuje, uczy, bawi i jeszcze nie tańczy, ale wystarczy.